Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz kanału modelarskiego Tank Models TV. Tak, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie najnowszy model od polskiej firmy Arma Hobby. Jest to amerykański myśliwiec z końca lat 30., wykonany w skali 1,72, bardzo precyzyjnie, o czym się przekonacie, jak i również z niesamowitą historią. Chciałbym Was teraz zaprosić na film, czyli najpierw zaczynamy od unboxingu, a następnie przechodzimy do historii. Miłego oglądania! No i witam Was serdecznie ponownie. Zanim przejdziemy do historii, prezentacja zawartości pudełka najnowszego modelu od firmy Arma Hobby. Jest to model w skali 1,72, ukrywa się pod numerem 781 i jak widzicie sami, jest to model Curtissa P-36A, amerykańskiego samolotu, który w wersjach eksportowych był sygnowany jako H-75 i był wykonywany w wersjach ze stałym podwoziem, jak i również schowanym podwoziem. Zresztą już Arma Hobby wydała w malowaniu francuskim Curtissa H-75, ale również wydała firma Clearprop. Ale dzisiaj ja skupiam się na najnowszym modelu, moim zdaniem bardzo ciekawym modelu. Zresztą sami zobaczycie to w rysie historycznym. Z czego się składa? No oczywiście tak, artbox wygląda w ten sposób, moim zdaniem bardzo ciekawy. Jest to malowanie amerykańskiego Curtissa, który stacjonował na Hawajach i brał czynny udział w obronie Pearl Harbor. Zestaw składa się z elementów plastikowych, kalkomanii, jak i również masek do oszklenia. Z drugiej strony pudełka mamy 3 malowania od Army Hobby. To jest właśnie to malowanie z pudełka. Jest to samolot Filipa Rasmussena z 46. Dywizjonu Pościgowego 15. Grupy Pościgowej Wheelerfield, stacjonującego oczywiście na Hawajach. I to jest malowanie dokładnie z 7 grudnia 1941 roku. Drugie malowanie pochodzi z Panamy, a trzecie malowanie jest to również samolot z Hawajów, ale już z 1943 roku w standardowym malowaniu dotyczący tego okresu. Zaglądamy sobie teraz do pudełka. Standardowe pakowanie modeli od Arma Hobby. Już widać, że będziemy mieli 2 ramki plastikowe, jak i również jedną ramkę z oszkleniem w kolorze przezroczystym. Nie lubię tych torebek, bo się strasznie kleją do wszystkiego. No i tak, wewnątrz znajdziemy kalkomanię oczywiście. I jak to ja mam w zwyczaju, tak prezentuje się instrukcja, gdzie mamy w języku polskim krótki rys historyczny, w języku angielskim ostrzeżenia, wykaz opakowania. Mamy też QWERTY kod do pobrania pliku 3D, podziękowania dla pana Franciszka Strzelczyka, no i wykaz elementów, jakie znajdują się w pudełku, czyli mamy kalkomanie, maski, elementy przezroczyste i z szarego plastiku, oraz mamy również tabelę z sugerowanymi kolorami farb, jakich możemy użyć do pomalowania tego samolotu. Wewnątrz instrukcja i tu mamy od razu zaznaczone na czerwono informacje, które elementy trzeba usunąć, zaszpachlować, aby uzyskać wersję P-36A. I trochę tego jest, widzę. Zresztą sami zobaczcie. Następnie mamy tak samo, tutaj usunąć mamy wloty wywiecznika. No i mamy oczywiście już pokazane malowanie wnętrza samolotu. Jest również informacja o tym, że do wersji trzeciej, czyli o tej dokładnie, zresztą tu jest widoczne, mamy zamalować oszklenie, tę ostatnią część oszklenia na kolor kamuflażu. No i oczywiście, że wywiercamy otworek, który ma dostęp do korka, aby móc zatankować samolot.
No i oczywiście malowania, jak i również nakładanie kalkomanii. Następnie co mamy? Następnie mamy oczywiście arkusz z maskami do oszklenia, jak i również kół. Mam nadzieję, że widzicie. Częściowo powinny być. Już tak ustawiam właśnie kamerę, jak i również oświetlenie, żeby było widać elementy, które są wycięte właśnie w maskach. No i zestaw kalkomanii wydrukowany przez Techmod dla Arma Hobby. Powiem wam, że taki dość mocno ciemno-czerwony jest ten kolor. No tu mamy bardzo fajne właśnie wczesne oznaczenia samolotów amerykańskich. No i oni wtedy właśnie dość nie malowali praktycznie kamuflażu, a wręcz czasami widziałem właśnie, jak eskadry są malowane, na przykład mają skrzydła czerwone, żółte, niebieskie, bardzo widoczne są. Tak mamy w każdym razie kalkomanię. Tutaj mamy oszklenie. Powiem wam, że się zdziwiłem mocno, jak zobaczyłem, że nie jest ono włożone w torebkę strunową, więc ja tego nie będę otwierał. Tu mam oszklenie ze swojego modelu, bo jest to samo oszklenie, i jeżeli chodzi o francuskie malowanie. Mamy dwa rodzaje osłon wiatrołapów, tak, wiatrochronów. Jedne są z podziałku, drugie jest gładka szyba. Mamy oczywiście, muszę to uważać na to, tu mamy właśnie fragment otwieranego elementu kabiny, więc możemy sobie otworzyć, jak i również zamkniętą wersję zrobić. Tu mamy tylne szyby, tu jest zaznaczony właśnie kółko, które mamy właśnie rozwiercić. Czy to wszystko? I chyba reflektor tu jest, tak. Tu jest chyba jeszcze element reflektora. Powiem wam, że jeszcze nie szukałem tego. O rany, jakby z klientowego tak odpadło, to by zaraz było wielkie halo. No i przechodzimy do ramek. Tak prezentuje się ramka A, czyli praktycznie mamy to samo, jeżeli chodzi o porównanie do Curtisa H75. Bardzo ładnie wykonane, czysto elementy wykonane, zero nadlewek i powiem wam, detal również. Tylko jest jednej rzeczy, mi brakuje na tych modelach nitowania, bo pamiętajcie, że pokazywałem wam przepak przez polską firmę Intech, gdzie model, no już taki oldschoolowy wręcz bym powiedział, vintage, ma właśnie nitowanie. Następnie pokazywałem wam Curtisy od Clearpropa, które są tak samo rewelacyjnie wynitowane. Arma Hobby porzuciła to i zrobiła nam tylko linię podziału i gdzieniegdzie widać otwory, powiedzmy, nitów zaśrubowych śrub. No i tu mamy kolejne elementy i to są te części, elementy na skrzydle, które usuwamy. Raz, tutaj mamy dwa, to samo po drugiej stronie, to tak samo usuwamy. No i tak samo nie robimy, tutaj szpachlujemy otwory do karabinów maszynowych. I jeszcze jedna rzecz, tak, to na tej części. Tu są te wentylatory, które bierzemy tak samo, szlifujemy, żeby było gładko. Tak prezentowała się wersja amerykańska samolotu. Nie widzę żadnych nadlewek tutaj. Myślę, że samolot będzie się składał rewelacyjnie. No i przechodzimy do ramki B. Tak wygląda ramka B, gdzie mamy stateczniki, klapy do osłonięcia silnika. Silnik składa się z dwóch elementów. Tu są takie elementy, które wklejamy w miejsce otworów, gdzie chowają się koła, wnęki w skrzydłach, osłony silnika, kolejne stateczniki. Dwa rodzaje, posłuchajcie, goleni. Muszę zobaczyć, o co tu chodzi, czy tu są, bo tak na pierwszy rzut oka ja nie widzę żadnych różnic. No kolejne elementy, detale, osłona, tutaj klapa do zamykania tylnego koła, bardzo drobne elementy do wnętrza kabiny, tu mamy tablicę ze wskaźnikami. No powiem wam, jest sporo części, ale tutaj mamy plecy pilota, do którego
montujemy fotel. Od razu jest zrobione z poduszką. No i oczywiście, fotel Wam pokażę. Fotel jest naprawdę bardzo przyzwoicie zrobiony. Może odsunę to. I tak prezentuje się kubełkowy fotel metalowy dla pilota. I ten fotel właśnie przyklejamy do opancerzenia płyty pancernej, która znajduje się za kabiną pilota. No i sam detal, powiem Wam, moim zdaniem jest perfekcyjny, nie można się do niczego doczepić, no poza tymi nitami. I model Curtisa w malowaniu, powiem Wam, Rasmussena, tak? Rasmussen. Aż sprawdzę jeszcze raz, bo nie wiem, coś ostatnio mam z Petersenem też. Rasmussen, tak. Amerykański pilot Rasmussen. Powiem Wam, że naprawdę niezła kolekcja i bardzo ciekawy model. Więc powiem Wam, że jeżeli ktoś się interesuje amerykańskim lotnictwem, ale powiedzmy tym późniejszym okresie, to powiem Wam, że to jest obowiązkowa pozycja moim zdaniem. Tym bardziej jest to Curtis, ponieważ jest to samolot, który jako jeden z pierwszych walczył właśnie z samolotami japońskimi, dokładnie z Mitsubishi Zero, które były właśnie razem z nalotem Pearl Harbor, brały udział jako osłona. Myślę, że warto mieć taki model. Dobrze, posłuchajcie, to wszystko jeżeli chodzi o ramki. Będziecie mieli jeszcze poszczególne pojedyncze zdjęcia, pojawią się, a teraz zapraszam Was oczywiście a następnie do unboxing. Nie unboxing, co ja gadam, unboxing jest teraz. Na historię Was zapraszam. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Na ekranach widzicie bohatera dzisiejszego filmu, czyli samolot myśliwski Curtiss P-36 Hawk lub Curtiss Hawk Model 75. Jest to samolot myśliwski amerykański z okresu II wojny światowej. Samolot ten był szeroko eksportowany w różnych wariantach do wielu krajów i znany był także pod innymi nazwami, takimi jak na przykład Hawk 75 lub brytyjski Mohawk. Unboxing innych wariantów tego samolotu oczywiście znajdziecie na kanale i będą one widoczne w lewym i w prawym dolnym rogu na końcu filmu. W 1934 roku dowództwo sił powietrznych USA ogłosiło konkurs na nowoczesny samolot myśliwski, który będzie dolnopłatem o konstrukcji metalowej i będzie rozwijał prędkość 300 mil na godzinę, czyli to jest 483 km na godzinę. Do konkursu oczywiście przystąpiła firma Curtiss-Wright Corporation z propozycją samolotu Model 75. Prototyp samolotu powstał w biurze konstrukcyjnym, oczywiście fabryki Curtiss-Wright, kierowanym przez Dona R. Berlina na przełomie 1934 i 1935 roku i nosił oznaczenie fabryczne Model 75. Inżynierowie Curtissa jednak nie musieli długo szukać silnika. Ostatecznie wybrano dwa silniki. Pierwszym silnikiem był Pratt & Whitney R1830 Twin Wasp oraz Wright R1820 Cyclone. I te dwa silniki ostatecznie wybrano i stosowano w zależności od wersji i zamówienia eksportowego. I tu trzeba też zaznaczyć, że P-36A były bardzo intensywnie używane przez lotnictwo amerykańskie,
aż do wybuchu II wojny światowej. I tutaj właśnie trzeba zwrócić uwagę na oznaczenia, jakie nam zaproponowała Arma Hobby. Te samoloty stacjonowały na Hawajach, w Panamie oraz na Alasce i były bardzo chwalone przez pilotów. Jak już wcześniej wspominałem, samoloty P-36A stacjonowały w różnych bazach wojskowych armii amerykańskiej na całym świecie. Wspominałem o Alasce, wspominałem o Panamie, wspominałem też o Hawajach. I teraz skupię się na samolocie, który widzimy na pudełku z modelem od Arma Hobby, a mianowicie jest to samolot, który stacjonował w 46. Dywizjonie Pościgowym, a jego pilotem był Philip Rasmussen. Bardzo znany pilot, legenda w pewnym sensie wśród pilotów amerykańskich, ponieważ 46. Dywizjon Pościgowy stacjonował w Pearl Harbor. Jeszcze nie zdążono go przezbroić w nowe myśliwce P-40 i Philip Rasmussen był pierwszym pilotem, który zdążył wystartować samolotem i jako pierwszy pilot wziął udział w walkach z samolotami japońskimi podczas właśnie ataku na Pearl Harbor. Mimo to, że jeden z karabinów był zacięty, dzięki jednemu swoim umiejętnościom udało mu się strącić jeden z japońskich samolotów, dokładnie Mitsubishi Zero. Jego samolot był atakowany wielokrotnie przez inne samoloty japońskie. Udało mu się jednak umknąć tym samolotom i mimo bardzo poważnym uszkodzeniom swojego samolotu udało mu się wylądować. Ciekawostką jest to, że Rasmussen nie zdołał się przebrać w mundur, kiedy usłyszeli piloci właśnie 46. Dywizjonu Pościgowego alarm, no i sam atak usłyszeli wybuchy bomb, strzelaninę. Rasmussen nie zdążył się przebrać w mundur i dosłownie do swojego samolotu dobiegł tylko i wyłącznie w różowej piżamie. No dobra, miał jeszcze pas ze swoim Coltem. I w jednym z muzeów amerykańskich jest właśnie pokazany Curtis Rasmussena z manekinem Rasmussena wsiadającego do swojego samolotu właśnie w różowej piżamie. I teraz jeszcze pokażę Wam jedną ciekawostkę. Tutaj jest Rasmussen po nalocie już na Pearl Harbor, kiedy Japończycy już odlecieli. W jednym z hangarów stał jego samolot. No i on sam z ciekawości oglądał, w jaki sposób został ostrzelany i to był cud, że ten młody pilot przeżył. I to jest właśnie, jeżeli chodzi o Filipa Rasmussena, jest to pierwszy pilot, któremu udało się strącić japoński samolot podczas rozpoczęcia wojny pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, jeżeli chodzi o samego Rasmussena, służył w wojsku do końca II wojny światowej. Walczył na różnych frontach, między innymi, no oczywiście na Pacyfiku walczył również na Bliskim Wschodzie, jak i również w Europie. W stopniu podpułkownika Rasmussen przeszedł na emeryturę w 1965 roku jako szef operacyjny. Tutaj jeszcze też muszę powiedzieć, że został odznaczony Srebrną Gwiazdą za swoje wyczyny jako pilot myśliwski. Zamieszkał na Florydzie, ale jeszcze jedno zdjęcie mam dla Was. Tutaj jest jeszcze z Pacyfiku zdjęcie z późniejszego okresu, a Rasmussen latający właśnie na Airacobrze i z tego co pamiętam to zdjęcie było opisane jako Airacobra 400. A teraz wracamy już koniec 1965 roku i Rasmussen przechodzi oczywiście w stan spoczynku, tak jak mówiłem, w stopniu podpułkownika i kończy na szefie operacyjnym. Następnie zamieszkuje na Florydzie, no i niestety w 2005 roku umiera i zostaje pochowany na cmentarzu narodowym w Arlington. No i po całej tej opowieści mojej o Curtisie, jak i również o właśnie pilocie
Rasmussenie. Teraz może zauważyliście, że jest to bardzo ciekawy model, który warto mieć w swojej kolekcji, mimo to, że kartice P-36 nie są tak znanymi, to nie są takie samoloty jak Hawker Hurricane, Spitfire, Messerschmitty, czy synowie właśnie P-36, mówię tutaj o P-40, które ostatnio prezentowałem. Ja postanowiłem posiadać ten model w swojej kolekcji ze względu na jego historię. Jest naprawdę rewelacyjna i jeżeli ktoś interesuje się lotnictwem amerykańskim z okresu II wojny światowej i jeszcze wojną na Pacyfiku, no to powiem Wam, to jest wypisz, wymaluj idealny model dla danego modelarza. Na tym kończę. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejny film, oczywiście z serii Unboxing i End History. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.